Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Ktoś poprosił mnie w komentarzu o lekcję na temat frazy it depends po polsku. Nie ma problemu. To jest bardzo łatwe. To nie jest skomplikowane. Będzie też dużo praktycznych przykładów. Zapraszam serdecznie. Zapraszam Was też na kursy języka polskiego do mojej szkoły online. Możecie się uczyć polskiego nie tylko jeśli mieszkacie w Polsce, w dużym mieście, ale nawet jeśli mieszkacie we Francji, czy w Australii, czy w Stanach, w Brazylii. Tak, to jest możliwe. Skontaktuj się ze mną przez link w opisie. Zorganizujemy bezpłatną konsultację. Ja sprawdzę Twój poziom i wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie. Link jest w opisie filmu. Jak się mówi po polsku it depends on, it depends if? Zaraz wszystko będzie jasne. It depends to po polsku to zależy. To zależy. To zależy. Na przykład, co jesz na śniadanie? To zależy. Czasami jem owsiankę, a czasami jem kanapki. Wolisz oglądać filmy w kinie czy na Netflixie? To zależy. Czasami lubię chodzić do kina, ale często oglądam filmy w domu. Jeśli chcecie powiedzieć it depends on, mówimy to zależy od. Na przykład to zależy od Ciebie. To zależy od pogody. To zależy od ceny. To zależy od Pani. To zależy od Pana. To zależy od dnia, od godziny, od osoby, od sytuacji, od wielu rzeczy. To zależy od paru rzeczy. To zależy od mojej żony. To zależy od mojego męża i uwaga, to zależy ode mnie. Tutaj jest specjalna forma, nie jest od, tylko ode. To zależy ode mnie. Podałam Wam bardzo dużo praktycznych fraz i pamiętajcie, że jeśli chcecie mówić te same frazy w wersji negatywnej, to po prostu możecie dodać nie. To będzie wszystko tak samo. Na przykład to nie zależy od Ciebie. To nie zależy od pogody. To nie zależy od sytuacji. To nie zależy ode mnie. Gramatycznie mamy tutaj strukturę od plus rzeczownik, to znaczy noun, albo zaimek, to znaczy pronoun, w formie, która nazywa się dopełniacz. Co to znaczy? Jeśli nie wiesz, co to jest dopełniacz, to musisz się nauczyć, jeśli chcesz dobrze mówić
po polsku. To jest taka specjalna forma. Na przykład normalnie weather to jest pogoda, ale tutaj mamy inną wersję, mamy inną formę. To zależy od pogody. Albo na przykład słowo ty też ma inną formę. Ty, ale to zależy od ciebie. Jeśli nie rozumiecie gramatyki, co zrobić? No oczywiście zapisać się na kurs do mojej szkoły online. Pamiętajcie, link jest w opisie, skontaktujcie się ze mną, a ja wybiorę najlepszą grupę dla Was. No dobrze, wiecie jak się mówi po polsku it depends on. To zależy od. A jak się mówi po polsku it depends if, it depends whether? To będzie, uwaga, nie jeśli, nie. To zależy czy. To zależy czy. Jeśli nie wiecie, jaka jest różnica między czy i jeśli, bo po angielsku to i to znaczy if, mam dla Was filmik. Proszę obejrzeć ten filmik i wszystko będzie jasne. Link jest w opisie. Teraz pamiętajcie, że it depends if to jest to zależy czy. Przykłady. To zależy, czy będzie ładna pogoda. To zależy, czy będę mieć dobry humor. To zależy, czy moja żona się zgodzi, albo czy mój mąż się zgodzi. To zależy, czy będę zmęczony. To zależy, czy ma Pani czas. Pamiętajcie, mówimy to zależy czy. Czasami możecie powiedzieć jeśli, ale struktura będzie inna. Na przykład ktoś pyta, czy będziesz w sobotę na pikniku? Możecie odpowiedzieć, to zależy. Jeśli będzie ładna pogoda, to tak. Albo to zależy. Jeśli będę zmęczony, to nie. Tutaj gramatycznie, kiedy jest fraza to zależy czy, mamy potem czasownik, verb. To zależy czy będzie. To zależy czy ma. To zależy czy będę. I uwaga, można powiedzieć też to zależy od tego czy. Często tak mówimy, więc możecie to usłyszeć, możecie też tak mówić. Do wszystkich tych zdań możemy dodać od tego. To zależy od tego, czy będzie ładna pogoda i tak dalej, i tak dalej. Po angielsku to nie ma sensu, nie bardzo. It depends on that if. To nie brzmi dobrze, ale po polsku to jest ok, to jest poprawne. Uwaga, posłuchajcie jeszcze następnych przykładów. To zależy, jaka będzie pogoda. To zależy, gdzie. To zależy, kto pyta. Czy lubię tańczyć? To zależy, z kim. To zależy, ile godzin będę musiał pracować. Tutaj mamy to zależy plus frazę, która normalnie jest pytaniem. Na przykład, jaka będzie pogoda? Gdzie? Kto pyta? Z kim?
To jest normalne i naturalne i tak możecie mówić. Oczywiście to mogą być też inne frazy, nie tylko te, ale wszystkie, które normalnie mogą być pytaniem. Brawo! Teraz już wiecie, jak się mówi po polsku it depends. To zależy. It depends on. To zależy od. To zależy od pogody. It depends if. To zależy czy. To zależy, czy będzie ładna pogoda. Albo to zależy od tego, czy. To zależy od tego, czy będzie ładna pogoda, ale możemy też mieć strukturę. To zależy plus pytanie. Na przykład to zależy, jaka będzie pogoda. Na koniec mam dla Was ćwiczenie. Mam 3 pytania. Proszę napisać odpowiedzi na te pytania, ale odpowiedzi muszą zaczynać się od frazy to zależy. Może to być to zależy od, albo to zależy czy, albo coś innego. I te odpowiedzi nie muszą być prawdziwe. A to są pytania. Numer 1. Idziesz z nami na imprezę w sobotę? 2. Lubisz zimę? 3. Chcesz kupić nowy telefon? Napiszcie odpowiedzi w komentarzach. Odpowiedzi muszą zaczynać się od frazy to zależy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i jeśli ta lekcja była dla Was przydatna, to znaczy useful, jeśli ta lekcja była przydatna, to zapraszam Was do wsparcia mojego kanału. Możecie to zrobić, jeśli kupicie jeden z moich kursów wideo. Dzisiaj polecam Wam mój super kurs Ultimate to Polish Cases Part 1. To jest bardzo ważny kurs, jeśli chcecie mówić gramatycznie po polsku i jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego mówimy duży dom, ale duża kawa i duże okno. Zapraszam serdecznie. Nauczycie się bardzo, bardzo dużo z tego kursu. Link jest w opisie tego filmu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa!